Witam moi kochani na moim kanale Życie bez scenariusza. Bardzo cieszę się, że jesteście ze mną. Przybywa Was coraz więcej. No więc zacznijmy o tym, o tej naszej Australii, o tej naszej emigracji. Coś mi tutaj wystaje. Australia często kojarzy się z wysokimi zarobkami. I to prawda. Stawki godzinowe bywają tu wyższe niż w Polsce, ale to tylko połowa obrazu. I tutaj sobie wypunktowałam, na co trzeba zwracać uwagę. I każdy z nas jednak tą uwagę na początku nie wie, na co patrzeć. Chce wiedzieć wszystko, ale nie jesteśmy w stanie. Australia często kojarzy się z wysokimi zarobkami i to prawda. Stawki godzinowe bywają tutaj wyższe niż w Polsce, ale to tylko połowa obrazu. Nie możecie przeliczać australijskich dolarów na polskie, jeżeli żyjemy tutaj w Australii, bo zarobki, no niestety, nie są adekwatne do polskich. Ceny nieruchomości w Perth wciąż rosną. Rosną i jeszcze będą rosły. Wynajęcie przeciętnego domu na dzień dzisiejszy wynosi od 600 do 800 dolarów tygodniowo, a przy rosnących ratach kredytu hipotecznego właśnie mieszkanie czy dom stają się marzeniem coraz bardziej odległym dla młodych. No, jest zdobycie zdolności kredytowej, no idzie coraz gorzej, co chodzi o młode społeczeństwo. Żywność. W markecie czasami łapie się naprawdę za głowę. Chleb 5-6 dolarów. Kilo sera, ricotty 12-14 dolarów. Warzywa sezonowe też potrafią kosztować majątek. Powiem Wam tak, przylatując do Australii 17 lat temu, płaciłam 100 dolarów, to miałam pełny koszyk, łącznie z mięsem, z chemią, z wszystkimi potrzebnymi do życia na tydzień zakupami. Naprawdę wystarczało 100 dolarów. Na tą chwilę macie 300 dolarów i ledwo starcza. Więc ja wiem, ktoś powie, ale możemy przeżyć za 100? Oczywiście, że przeżyjecie. Przeżyjecie, bo jednak makarony można kupić za 2 dolary czy za dolara. Ale tak jak mówię, no wiadomo, żyjąc już tutaj na pewnym poziomie, można powiedzieć, daje nam też tą możliwość wyboru, prawda? Będąc na samym początku, jak wiecie, przyjechałam na wizę studencką z rodziną, więc też liczyłam każdy grosz, ale na tą chwilę żywność też jest bardzo droga, jak można powiedzieć na całym świecie. Paliwo, energia, rachunki. Podrożało wszystko. Opłaty za prąd czy wodę to czasem wydatek 400-500 dolarów na 2 miesiące. To nie jest wydatek miesięczny, to jest co 2 miesiące. Więc służba zdrowia. Drugi punkt, który jest bardzo często nieomawiany zbytnio, co chodzi o różnych youtuberów. Ja akurat mogę na swoim przykładzie powiedzieć, miałam kilka operacji już tutaj w Australii, w zachodniej Australii, w różnych szpitalach, w prywatnym, w państwowym. Ceny to zależy od zabiegu. Do lekarzy i specjalistów też czeka się kilka tygodni, a nawet może i miesiąc. Endokrynolog, neurolog, kardiolog. Też możemy czekać, co chodzi o państwową wizytę. Natomiast prywatnie dzwonicie i można powiedzieć, jeżeli coś wymaga natychmiastowej opieki, najlepiej jechać do szpitala i w szpitalu
wtedy zrobią kompleksowe badania natychmiast. Natomiast jeżeli macie jakieś tam dolegliwości, na przykład kardiologiczne, no to wiadomo, musicie pierwsze zrobić wszystkie badania, które są płatne. I jeżeli czasami jest tak, że Medicare nie pokrywa, a prywatne ubezpieczenie również, więc musicie to wyłożyć out of pocket, czyli z kieszeni, z waszego portfela, a ceny nie są też takie małe, bo na przykład MRI głowy wiem, że kosztuje $600, Medicare wraca jakieś $200, natomiast resztę musicie podnieść własne koszty. Jeśli chcesz szybciej, są to, tak jak mówię, te sektory prywatne, ale $200–400 za wizytę i to często brak refundacji. Ja osobiście byłam na badaniach, które musiałam zrobić, na przykład moich żył, i kosztowało $500 sama wizyta u specjalisty. Do tego jeszcze badania, które kosztowały następne 300, chyba $80, więc $1000 poszło w mgnieniu oka. I najciekawsze z tego wszystkiego jest to, że państwowe ubezpieczenie nie zwróciło zbyt wiele. Więc widzicie, nie jest to takie proste. Jeżeli przyjeżdżacie na jakiekolwiek wizy, dobrze mieć prywatne ubezpieczenie. Zresztą Australia tego wymaga i potrzebujecie mieć w momencie, kiedy by się, nie daj Boże, coś wydarzyło. Pogotowie. Tak, przyjeżdżają. Jeżeli coś jest bardzo ciężkiego i przekażecie do dyspozytorni, że to zagraża życiu, przyjeżdżają bardzo szybko. Ale jeżeli powiecie, że ktoś nie czuje się osłab czy coś w tym przypadku, no możecie poczekać kilka godzin. Dla wielu emigrantów z Polski jest to szok, bo mimo kolejek w Polsce często jednak mamy tą opiekę i narzekamy, że w tej Polsce jest tak źle. W tej Polsce jest tak samo jak wszędzie na całym świecie, w Australii również. Samotność i relacje. Cisza, której nie widać. Ludzie są mili w Australii, ale trzymają dystans. Słowo "how are you" to często tylko grzeczność, nie zaproszenie do rozmowy. To jest po prostu takie hi i that's it. To wszystko. Trudno o głębokie przyjaźnie. Relacje są inne niż nasze w Polsce. Różnią się diametralnie, ludzie inaczej się spotykają, inne wartości mają, które na przykład nas, Polaków, bardzo różnią i wyróżniają nawet, można powiedzieć, w niektórych kwestiach, bo jesteśmy osobami bardzo gościnnymi. Natomiast Australijczycy, nie można powiedzieć, że nie są gościnni, bo są również, ale mają swój styl. Kiedyś może o tym opowiem. Każdy emigrant z Polski często żyje na swoich zasadach, dlatego że nie mamy tu rodziny, nie mamy nikogo, dziadków, kuzynów. Owszem, w moim przypadku mam dzieci i męża i paru znajomych, z którymi się spotykamy, ale dalej jesteśmy, można powiedzieć, sami. Mam taki przykład, na przykład moja koleżanka tutaj właśnie w Australii jest sama, mieszka z partnerem, ma malutkie dziecko i czasami nie są takie godziny, różnice godzinowe między Polską a Australią, że jak coś, nie daj Boże, się dzieje, to wtedy pisze do mnie: słuchaj, to i to, co byś zrobiła, bo moja mała na przykład ma, nie wiem, wysoką gorączkę i takie i tam inne objawy. Jako doświadczona mama, już teraz babcia, wiem właśnie, o czym mówię. Czasami mogę doradzić, czasami nie.
Czasami musi to skonsultować z lekarzem, no bo takie jest życie, ale tak to właśnie wygląda. To właśnie jest ta cisza, której nie widać. Praca poniżej kwalifikacji, dyplom, zapomnij. Zapomnijcie o kwalifikacjach z Polski. Australia pod tym kątem ma swój punkt widzenia i w Australii musicie mieć australijskie doświadczenie, australijskie szkoły i wtedy mogą z Wami rozmawiać. Owszem, są zawody, które są preferowane przez Australijczyków, ale jest to też proces, który musicie uznać swój zawód i musicie pokazać, jaką wiedzę posiadacie. I tak naprawdę, jeżeli składacie jakiekolwiek aplikacje z innych krajów, ciężko jest się przebić tutaj na australijski rynek. Jeżeli na przykład nie macie kogoś, kto Was pokieruje, albo chce Wam ktoś pomóc w jakiejś kwestii. Masz magistra, przylatujesz do Australii, pełne wykształcenie, jesteś pewien swego, ale tutaj on nic nie znaczy. Nic. Musisz uznać swój zawód, swój dyplom. Wtedy Australia Ci powie, w której kwestii jesteś wykształcony, a w której nie. Nie masz australijskiego doświadczenia, to jakbyś nie miał żadnego. Wielu Polaków, przylatując tutaj, kończy jako pomocnicy na budowie, sprzątają, pracują w restauracjach, są kierowcami, bo choć w Polsce byli inżynierami, magistrami, nikogo tutaj to nie interesuje. Tu musicie zdobyć doświadczenie, różne kursy i dopiero wtedy możemy rozmawiać o jakimkolwiek zmianie zawodu, co oczywiście jest możliwe, bo to nie jest tak, że Australia nie daje takiej możliwości. Daje taką możliwość i jestem tego dobrym przykładem. I jest awans, na który trzeba sobie zapracować. Do Australii trzeba pierwsze wydać, żeby potem dostać. Taka jest Australia. To jest moje prywatne zdanie. Australia jest krajem bardzo wymagającym, ale również dającym w późniejszym czasie. Jeżeli przetrwacie ten okres emigracji na samym początku, jesteście w stanie później naprawdę mieć fajne zawody, doświadczenie, ale na wszystko trzeba czasu. Tak, awans. Trudno? No, australijski system jest oparty jest na lokalnych sieciach kontaktów, referencjach, doświadczeniu. No i oczywiście znajomościach, no bo to też jest prawda. To nie jest tak, że w Australii jak nikogo nie znacie, to nic nie będzie. Będzie, coś znajdziecie, tylko że mówię, nie będzie to na jakimś tam wysokim levelu, na wysokim poziomie. Ale od czegoś trzeba zacząć, więc jak każdy z nas na emigracji, ja również pracowałam, sprzątałam, mieliśmy firmę sprzątającą i to pomagało nam przetrwać, dlatego że tak jak mówię, my byliśmy na wizie studenckiej i dla mnie, będąc głównym aplikantem, było bardzo ważne, żeby chodzić do szkoły, żeby mieć attendance, czyli obecność w tej szkole, żeby immigration nie miało do mnie żeby immigration nie miało podstaw temu, żeby odrzucić mi kolejną wizę. Więc ja bardzo sobie tego pilnowałam. Byłam bardzo dobrym uczniem i powiem Wam szczerze, to był ciężki kawałek chleba. 2 dzieci, jedno w wieku 5 lat, drugie 14, czyli taki, jak to się mówi już, teenager tutaj. No, nie było to łatwe, ale miałam też limit pracy na 20 godzin tygodniowo, więc słuchajcie, to był naprawdę ciężki kawałek chleba, ale udało się. Udało się, zrobiłam to, co chciałam zrobić.
osiągnęłam to, co chciałam. Słuchałam ludzi przede wszystkim, słuchałam rad, słuchałam osób, które bardzo, bardzo były zaangażowane w moją rodzinę, co chodzi o procesy wizowe i no muszę się napić, bo już mi zaczyna zasychać w gardle. Tak, ale tak naprawdę praca poniżej kwalifikacji, praca poniżej kwalifikacji boli. To boli i boli mocno. Żeby jakoś zacząć. Jest to jedyna droga, żeby jakoś zacząć. Wtedy człowiek uczy się pokory i pracy od zera. To jest naprawdę bardzo istotne, bo na emigracji niestety, ale musicie wiedzieć, że no nie będziemy od razu prezesami, dyrektorami, menadżerami, koordynatorami. Nie. Musimy zacząć od najniższego pułapu i wtedy tak dosłownie możecie i też ja wiem, że jest dużo opinii na temat, a jedziesz za granicę, skończysz na zmywaku. To nie jest nic złego. Sprzątanie, gotowanie, mycie naczyń, czy praca na budowie, czy to jest coś ujmującego? Nie. To są też dobre tutaj pieniądze. To nie jest właśnie nic bardziej mylnego, że ludzie, którzy mówią, że wylądowałaś na zmywaku, czy wylądowałaś jako sprzątaczka, że to jest ujmujące. Nie, kochani. Tu Australia, te zawody są bardzo dobrze płatne i właśnie te zawody są bardzo oblegane przez właśnie studentów, nowo przybyłych, którzy nie mają żadnego doświadczenia, nie mają żadnych referencji. Ci ludzie właśnie wtedy Wam pomagają. Te firmy Wam pomagają, bo wtedy Wam dają, jeżeli chcecie już coś zmienić, albo idziecie jeszcze na jakiś kurs i później chcecie w tej dziedzinie sobie pracować, to właśnie wtedy macie te referencje, macie coś, ktoś Was poznał, bo przecież tak naprawdę nikt Was nie zna, więc musi Was ktoś poznać, zobaczyć, kim jesteście, jak pracujecie, co robicie, w czym jesteście dobrzy i dopiero wtedy Australia da Wam możliwości. Bo tak to tutaj wygląda. Z mojego punktu widzenia oczywiście, to jest z mojego doświadczenia, bo ja tą drogę przeszłam właśnie w tej kwestii. Żyjąc tutaj 5, 10, 17, tak jak w moim przypadku, człowiek się zastanawia, czy jestem jeszcze Polką, czy już nie do końca. Dzieci mówią po angielsku. Zięciu jest Australijczykiem. Czasami nie chcą mówić po polsku. Czasami dzieci nie chcą mówić po polsku, mówią po angielsku. Dla nich z czym kojarzy się Polska? Polska się kojarzy tylko z wakacjami. A dla mnie, czy to utracony dom? Nie, niekoniecznie, bo ja nie utraciłam niczego. Ja zrobiłam to na własne życzenie. Chciałam tego i chcieliśmy tego obydwoje z mężem, więc nic w tym złego. Ja nie utraciłam tego domu i dla mnie Polska również teraz kojarzy się tylko z wakacjami, ewentualnie z sytuacjami rodzinnymi, które zmuszają czasami do innych refleksji lub przyjazdu do Polski, ale nie z przyczyn wakacyjnych. Są to sytuacje rodzinne. Też się takie zdarzyły i z przyczyn zdrowotnych naszych rodziców, którzy również mieszkają w Polsce. No ale no takie jest życie. A tu w Australii zawsze będę emigrantem, no bo niestety mam słychać to na odległość, jeżeli mówię po angielsku. Mam twardy akcent. Automatycznie wszyscy wiedzą, że nie jestem tu urodzoną Australijką, co oczywiście w moim przypadku moja młodsza córka, która miała 5 latek, jest, co można powiedzieć, jest Australijką, bo dla niej polski to jest komunikacja z rodzicami, gdzie oczywiście bardzo dobrze
rozumie po polsku, mówi również po polsku i jedna i druga, ale czyta po polsku, ale już ma problemy z pisaniem, bo jak pisze, to już dla niej słowo szy czy dzidży to już jest duży Meksyk. No, ale stara i docenia to, bo będąc w Europie, będąc w Anglii czy w Paryżu, sama powiedziała, że bardzo dużo słyszała języka polskiego i była bardzo miło zaskoczona, że ona właśnie to wszystko rozumie. I właśnie podziękowała i to było fajne, że możesz poczuć od dzieci to słowo dziękuję za nasz trud, który żeśmy chcieli ich chociaż troszeczkę utrzymać ten język polski, te nasze polskie tradycje. Wtedy człowiek się zastanawia, słuchając to wszystko, się zastanawia, czy to była dobra decyzja. Jak mówiłam, Australia to jest raj tylko w reklamach. Prawda o Australii jest różna. Każdy ją przechodzi inaczej. Emigracja, każda jedna jest inna. Ale chciałam Wam uświadomić właśnie w tym filmie, co jest najważniejsze, na co zwrócić uwagę, bo Australia jest bardzo drogim krajem i jest to raj w pewnym sensie, ale nie do końca. Australia jest krainą, o którą każdy widzi jako piękne plaże. Ludzie marzą o tym miejscu. Owszem, ale to są też tylko reklamy. Pamiętajcie, życie tutaj jest codzienne, takie samo jak wszędzie. Rano wstajemy, idziemy do pracy, wracamy z pracy, już jest późne popołudnie. Pamiętajcie, mamy coraz więcej ludzi tutaj, coraz większe korki na drogach. Czasami odległości tutaj są olbrzymie, więc te 30-40 kilometrów niektórzy muszą pokonać w jedną stronę, aby dojechać do pracy. No więc tak naprawdę 2 godziny z życia jest wyciągnięte ze względu na to, że spędzamy na przyjazd i odjazd do domu, więc to nie należy do łatwych decyzji. My z Europy mamy wszystko blisko, tutaj jest wszystko daleko. Podsumowując wizerunek Australii jako raj, no ciężko powiedzieć, czy tak, czy nie. Ale mam nadzieję, że wyciągnęliście jakiekolwiek wnioski z tego filmu. Dałam Wam jakiekolwiek wyobrażenie na temat właśnie tutaj Australii. A Wy co o tym myślicie? Czy Australia to raj, czy mit? Dajcie znać w komentarzach. Australia to piękny kraj z niebem bez końca, dziką przyrodą i wieloma szansami. Ale nie dajemy się zwieść obrazom z folderów. Nie dajcie się, bo życie jest takie same jak wszędzie. Emigracja to decyzja, która ma swoją cenę finansową i emocjonalną. Jeśli podobał Ci się film, jeśli podobał Ci się ten film, dajcie łapkę w górę, napiszcie w komentarzach, jakie jest Wasze zdanie na temat emigracji, jak Wy to przechodzicie, jak przyszliście, a może myślicie o tym, aby wyjechać. Dajcie łapkę w górę, napiszcie komentarze, zasubskrybujcie mój kanał, to Was nic nie kosztuje. A dla mnie będzie to oczywiście motywacja do pracy. Na tym kanale opowiadamy o życiu bez scenariusza, z sercem. I takie jest moje przesłanie dla Państwa. Życzę Wam miłej niedzieli. Do usłyszenia za tydzień. Do zobaczenia. Może coś w tygodniu uda mi się nagrać dla Państwa lub przemyśleć jakąś refleksję. Dziękuję, życzę wszystkiego dobrego. Do zobaczenia.